kiedy pierwsza część Gabinetu Figur Woskowych zarobiła dużo pieniędzy, co prawda na VHS-ie, na wideo, ale zawsze, no to producenci stwierdzili, oczywiście, że tak, kręcimy drugą część. I muszę przyznać, że chyba nie wyszło im to na dobrze, bo wydaje mi się, że zapomnieli sobie zadać podstawowego pytania i troszeczkę Gabinet Figur Woskowych, część druga, zagubił się w czasie. Fabuła tylko zarys. Zaczyna się film dokładnie w momencie, kiedy kończy się jedynka. Ta scena oczywiście, kiedy tam wszystko się pali, wybucha i tak dalej, i tak dalej. I pamiętasz, tam pozostała jedna ręka, jedna dłoń. Pozostała, więc nasi bohaterowie jadą do siebie do domu. No i problem jest, że właśnie ręka podąża za Sarą i tam ona sieje spustoszenie. No i po tym wszystkim Sara ląduje w sądzie i jedynym sposobem na to jest, no, żeby być niewinną, żeby być uniewinioną, powiedzieć, co się dzieje. Wszyscy oczywiście mówią, nie, ona zmyśla w ogóle i tak dalej. No to jest tylko jedna szansa, pójść do, powiedzmy, umówmy się, gabinetu, do tajemniczego pokoju naszego wujka, naszego znajomego, no i tam spróbować coś wymyśleć. No i jak się można łatwo domyśleć, coś tam się znajduje, coś się udaje wymyśleć i więcej nie powiem, bo chyba rzeczywiście nie potrzeba. Jedynka nastawia mnie, że oczywiście nie będziemy bardzo straszyć, głównie nastawiamy się na komedię, na po prostu oczko puszczone do fanów sci-fi, fantasy, horroru, jak zwał, tak zwał. I rzeczywiście tego się spodziewałem również po dwójce. Ale Anthony Hickox, który tak samo wyreżyserował i napisał scenariusz do dwójki, jak i do jedynki, chyba rzeczywiście jeszcze nie był za bardzo doświadczony. Bo tak sprawdzałem to w tym momencie, to jest jego trzeci film. No i chyba rzeczywiście nie miał zbyt dużo doświadczenia, bo dostał większy budżet, $3,5 miliona. Niestety film wylądował na wideo, na VHS-ie. Tylko rzeczywiście w Filipinach była premiera kinowa, a tak to w Ameryce film na VHS-ie. Ale tutaj Hickox dał pokaz chyba temu, co lubi najbardziej, czyli postanowił troszeczkę pomieszać. Bo oczywiście wracają nasi dobrzy znajomi. Zach Galligan i chciałoby się powiedzieć również Sara powraca oczywiście, ale okazało się, że nie, ponieważ, no co tu dużo mówić, Deborah Foreman, bo tak się rzeczywiście nazywała Sara z jedynki, chodziła, no poznała na planie jedynki oczywiście Antonego Hickoxa, reżysera, zaczęli się spotykać, wszystko w porządku, ale no niestety, kiedy przyszło kręcić drugą część, jak to sam zresztą określił reżyser, w bardzo brzydki sposób się rozstali, no i ona już powiedziała, nie dziękuję, nie wracam, więc zmienili aktorkę, całkowicie inna dziewczyna się podoba. Oczywiście przy okazji zmienili założenie, ponieważ w jedynce ona, jak zresztą cała zgraja tych dzieciaków, była bogata, tutaj jest biedna, ma wrednego ojca, czy tam ojczyma, no nieważne, opiekuna, niech tak rzeczywiście będzie, no i troszeczkę rzeczy pozmieniali, ale tutaj to, co się nie udało w jedynce, rzeczywiście Hickox chciał tam wziąć wielu aktorów do różnych ról epizodycznych, nie udało się. Tutaj to już prawie wszystko zadziałało, bo na przykład kiedy zaproponował Dolphowi Lundgrenowi, ażeby się wcielił w rolę potwora Frankensteina, powiedział, dziękuję bardzo, nie jestem zainteresowany. Zdarzyło się, ale oprócz Lundgrena, który się nie zgodził, zgodzili się i pojawili w filmie Bruce Campbell, tak, sam Ash się tutaj pojawia jako John Loftmore, piękne nazwisko, rzeczywiście, między innymi pojawia się jeszcze Juliet Mills, przepraszam, jako prawniczka, pojawia się John Ireland jako król Arthur, więc już teraz widzisz, że jest troszeczkę namieszane. Pojawia się oczywiście Patrick Macnee jako Sir Wilfred, to właśnie u niego w gabinecie znajdują pewne rzeczy, o nim powiem za chwilę więcej. David Carradine, pewni fani Kill Billa, a także serialu Kung Fu pamiętają tego aktora, tutaj wciera się w rolę żebraka. To są wszystko role epizodyczne, a także jest Aleksander Godunow jako wielki zły, zresztą widzisz go tutaj, tutaj proszę bardzo, to jest on, zapewne możesz go kojarzyć z wielu filmów akcji, jak na chociażby Szklana pułapka i tak dalej, więc tych rzeczywiście osób jest mnóstwo, ale sam koncept, tutaj Hickox całkowicie już odchodzi od straszenia. Tak naprawdę nie ma nic, co by nas tutaj rzeczywiście w jakiś sposób miało przerażać. Tutaj już nastawił na 100% na komedię i
sci-fi i no właściwie bardziej fantasy. I to, co jak mówiłem wcześniej, że Hickox w pewien sposób już wyczuł, jak to ma być, bawienie się konwencją. Bo rzeczywiście w pewnym momencie, kiedy nasi bohaterowie no, w tym pokoju, znajdują się w pokoju Sir Wilfreda, no to mówiłem przy okazji recenzji pierwszej części, możesz sobie sprawdzić, na koniec będzie link, że miał pojawić się w pierwszej części Jason Voorhees. No ale niestety nie można było dostać praw autorskich i się nie udało, ale tutaj kiedy wchodzą do tego właśnie pokoju, a tam jest, no to jest muzeum, to jest, wiesz, jak mamy naszą parę Warrenów z cyklu Obecność, tutaj mamy takie podobne muzeum i tam nagle wchodzimy, a tam leży sobie maska Jasona. W porządku. Obok leży klucz i tam jest napisane Motel Bates i tak dalej, i tak dalej. Tych rzeczywiście oczek puszczanych do nas jest całe mnóstwo. Ja puszczam oczko do Ciebie i dziękuję Ci bardzo za to, że jesteś wspierającym. Tutaj proszę bardzo możesz zobaczyć i jesteście rewelacyjni, a jeżeli Ty chcesz zostać wspierającym, to w opisie, a także w przypiętym komentarzu będzie link. Możesz sobie sprawdzić, jak to wygląda. Ale tych ciekawostek, no to jest dopiero początek, bo później, kiedy już no, nasi bohaterowie muszą przemieszczać się pomiędzy, że tak powiem, światami, czasami, wymiarami, jak zwał, tak zwał, to już od Ciebie zależy rzeczywiście, jak do tego podejdziesz, no to zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Ja tutaj mam wypisane listę filmów oraz postaci, które się pojawiają w tymże widowisku i słuchaj, i trafiamy do filmu o Frankensteinie, bo pojawia się Baron von Frankenstein, w tejże roli Martin Kemp. Później mamy Odyseję Kosmiczną, coś dla fanów ksenomorfów, jest Obcy, są Crittersy, jest Nawiedzony Dom, tutaj właśnie pojawia się Bruce Campbell, jest Robin Hood, Człowiek w żelaznej masce, bo to oczywiście też musi być, Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Co mamy jeszcze? Noc Żywych Trupów, to że oczywiście było grane w poprzedniej części, więc tutaj tak samo jest. Kuba Rozpruwacz, Nosferatu, tak, Nosferatu akurat również się pojawia, a na koniec jako smaczek Godzilla, zresztą jest napisane na tyłówce Godzilla jako on sam, czyli to nie był jakiś aktor, to był ten właśnie Godzilla, którego znamy, no i Gwiezdne Wojny. I pewnie byłoby może nie najgorzej, gdybyśmy potraktowali ten film tylko i wyłącznie jako parodię, bo wydaje mi się, że do tego dążył Hickox, że on w tym momencie już jedynka wyszła, ale tutaj chciał spróbować czegoś innego. Tym bardziej zakończenie sugeruje, że była możliwość, ażeby nakręcić trzecią, czwartą, 58 część. No niestety nie udało się. Jaki był wynik finansowy? Nie mam pojęcia, nie ma nic udostępnionego, ale jak mówiłem wcześniej, o ile jedynka była na chwilę wrzucona do kin, dwójka już stricte poszła na wideo, tylko i wyłącznie się na wideo pojawiła, no i tak to rzeczywiście wyglądało. Zapomniałem oczywiście jeszcze o Drew Barrymore, która się pojawia i jest tutaj w tym filmie. Była ona dobrą koleżanką Hickoxa, mówię była, ponieważ Antony Hickox zmarł w 2023 i akurat pewnego dnia przyszło na plan, to mówi, słuchaj, dzisiaj kręcimy akurat scenę z wampirami, może została być wampirzycą. No i tak jak to jest taka scena na zasadzie, jak mrugniesz, to możesz Drew Barrymore przegapić, ale rzeczywiście pojawia się tutaj i jest no, zabawnie w tym aspekcie. I właśnie to jest, wydaje mi się, słowo klucz tego filmu. Zabawnie. Reżyser, mi się wydaje, za bardzo chciał pokazać, o, rzeczywiście zrobimy dobre jajo, bo technicznie to nawet nie wygląda najgorzej, muszę przyznać. No wiadomo, że to są lata, no to już 92 jest, ale to rzeczywiście początek lat 90. Technicznie to wygląda, jak można się bardzo łatwo domyśleć, no ale jeżeli chodzi już o fabułę, wydaje mi się, że koncept, i to bardzo często, ja to powtarzam normalnie, chyba mantrę sobie, koszulkę taką zrobię, fajny koncept, a wyszło jak zawsze. I rzeczywiście tak to jest, że pomysłów było mnóstwo, bo nawet to, co się dzieje, ja specjalnie nie mówię, co tam właśnie w tych poszczególnych strefach czasowych, portalach, czasach, światach, dokładnie wiesz o co mi chodzi, w poszczególnych historiach, że tak powiem, co się dzieje, bo to jest no, niepotrzebne i tam rzeczywiście fajne są momenty, fajne są możliwości, widać, że reżyser miał tam jakiś koncept, wiedział dokładnie, jak to chce ugryźć, no ale co z tego, że wiedział, jak to chce ugryźć, no po raz wtóry przyszli producenci i pod koniec powiedzieli, no dobra, to tniemy pieniądzury, nie będzie
i też no, finałowa, że tak powiem, akcja musiała się zmienić, no i niestety to jest w ogóle zmora, co ktoś mówi, dobra, dajemy ci tyle i tyle pieniędzy, masz tam powiedzmy 4 miliony, a na koniec 2 dni przed zakończeniem zdjęć, kiedy masz kończyć na przykład i kręcić scenę finałową, wiecie co, jednak nie będzie 4 miliony, tylko 3,5, więc to, co mieliście zaplanowane na kolejny dzień, tych ludzi, którym miałeś zapłacić, im nie zapłacisz, więc dziękuję bardzo, więc się streszczaj i tniemy również plan zdjęciowy, czas o kilka dni. No to jest rzeczywiście słabe, ale film dużo bardziej sprawdza się według mnie jako komedia. Jest on dużo zabawniejszy niż pierwsza część, rzeczywiście jest dużo więcej humoru i to wszelakiego, naprawdę wszelakiego, począwszy od humoru sytuacyjnego, aż po żarty, które są powiedzmy czasami zabawne, a czasami są wiesz, żarty imienia Karola Strasburgera, no na takiej zasadzie. I jest jedna według mnie wielka wada tego filmu, pomimo tego, że on trwa zaledwie godzinę 44, według mnie jest rozciągnięty. Za długo. Pewne sceny są przekazane, przegadane po prostu. Mamy ekspozycję i idziemy i po prostu tylko i wyłącznie widać, że ta scena jest tylko i wyłącznie po to, ażebyśmy przeszli od punktu A do punktu B i to nie jest w żaden subtelny sposób. Pewnie ci, którzy czytali Orzeszkową, dokładnie wiedzą, o co chodzi. Może akurat nie ma tutaj takich opisów przyrody, no ale więc wydaje mi się, że spokojnie o dobre 10, kilkanaście minut ten film można byłoby uciąć i byłby dużo bardziej koherentny, dużo bardziej spójny. I tak samo zastanawiam się, czy nie jest tych wszystkich właśnie historii, fabuł zbyt wiele w tym filmie, bo ja rozumiem oczywiście, że no, to jest fajny koncept, ciekawy to rzeczywiście wygląda, no nie najgorzej, no ale w pewnym momencie to już zaczyna męczyć, wiesz, bo nie mamy takiego, nie ma arytmii, jak w piłce nożnej, że musi być arytmia, musi coś się dziać i tak samo w filmie nie może mieć cały czas akcja, albo cały czas żart, bo w pewnym momencie jest przesyt, a ty potrzebujesz mieć sekundkę na to, żeby złapać oddech. I wydaje mi się, że tego tutaj zabrakło, a jak już zostajemy, to po prostu ten oddech jest długo za długi. No i niestety ten film nie dojechał. Według mnie ten film nie dojechał. Powiem w ten sposób, to nie jest zły film. To nie jest tak, że będziesz oglądać i mówić, o ja cię, to tak samo jak kolejny film o wampirach, czy jakoś tak, czy tam epic movie. No nie, rzeczywiście jako pastisz bardziej niż parodia, ten film się sprawdza jak najbardziej. W miarę ciekawy sposób tutaj się dzieje akcja, ale nie jest to kino wybitne, nie jest to w żaden sposób straszak, nie ma takiej możliwości, ale ten film poza tym, że no jest troszeczkę przegadany i za długi, może być, naprawdę może być, dlatego ja ten film tyle braku, abym go nie polecił, ale polecę tobie jak najbardziej, jeżeli jesteś fanem, i to jest ważne, jeżeli jesteś fanem poprzedniego, no to oczywiście jak najbardziej musowo, jak to mawiał Szczepko i Tońko, musisz tenże film obejrzeć, ale również jeżeli jesteś fanem innych komedio-horrorów, czyli jeżeli lubisz Karła, Leprykona, jeżeli lubisz straszne filmy, chociaż akurat humor jest troszeczkę inny i nie jest tak nachalny, jak w tamtych produkcjach. Jeżeli lubisz tego typu filmy, to jak najbardziej sobie obejrzyj i powinien się spodobać. Jak chcesz znać moją ocenę na Filmwebie, możesz zobaczyć, w opisie jest jak najbardziej przypięty, gdzieś tam jest link do mojego kanału, strony, profilu na Filmwebie, możesz zobaczyć. A Antony Hickox, no to nie jest jego łabędzi śpiew, bo rzeczywiście to był dopiero jego, mówię, trzeci film. On tych produkcji zrobił kilka, bo przecież i Hellraiser część trzecia, no kultowa seria jak najbardziej, tak samo jak jeszcze przecież zrobił Warlock, Czarnoksiężnik, taki jest polski tytuł bodajże, Warlock druga część oczywiście z Julianem Sandsem, więc rzeczywiście on się rozkręcał. Domyślam się, że może gdyby ten film powstał powiedzmy z 10 lat później, no to może to rzeczywiście wyglądałoby fajniej, lepiej, ciekawie, ale no, sam reżyser też się pojawia, a sceny, no może nie walki, może nie sceny batalistyczne, aczkolwiek sceny, tak powiem, sceny akcji są w miarę ciekawie zrobione, rzeczywiście można sobie obejrzeć, ale gdyby ta fabuła była dużo bardziej spójna, gdyby to rzeczywiście było takie koherentne, lepsze, ciekawsze, to film by rzeczywiście dobrze bawił, a tak to
A tak to jest po prostu, wiesz, przy okazji jedynki byłem bardzo zadowolony i spodobało mi się super, nawet dałem 8. Tutaj niestety tak dobrze nie ma, a wiesz, u mnie ocena 1,5 w skali 10-stopniowej. 1,5 odradzam, 6,10 polecam. Więc rzeczywiście ten film obejrzyj, jeżeli chcesz, a jeżeli nie chcesz, to nie obejrzyj. Ale wymyśliłem, co prawda, mocne, jak najbardziej. A tutaj na tej liście jest mnóstwo kultowych horrorów.